Cześć, witajcie w kolejnym odcinku nauki języka polskiego w symulatorze życia, czyli znowu gramy w Sims 4 po polsku. Dzisiaj kontynuujemy historię rodziny Górskich, którą poznaliście w odcinku świątecznym. Rodzina Górskich spędziła święta w dworku Dębina, ale byli tam tylko przez kilka dni jako prezent świąteczny ode mnie. Po świętach musieli wrócić do swojego małego domu. Niestety bez Rafała, a przynajmniej bez jego fizycznej formy. Dlatego, że jak wiecie, Rafał odszedł w trakcie świąt, umarł ze starości, więc rodzina niestety się zmniejszyła. I w związku z tym, że pytaliście o dalsze losy tej rodziny, kontynuujemy historię w tym odcinku. Także to, co tutaj widzimy, to rodzina Górskich wróciła do domu i przygotowuje się do pogrzebu. Dzisiaj jest pierwszy dzień, w którym znajomi i przyjaciele przychodzą, żeby złożyć kondolencje rodzinie. Jak widać, mamy tutaj Jana Szpilkę, który jest długoletnim przyjacielem rodziny. Poznali go jako opiekuna do dzieci, kiedy urodziła się Donata i Gabriela. Pomagał im w opiece nad dziećmi jako niania. Ale obecnie nie pracuje już dla nich, zostali przyjaciółmi. Zobaczymy, jak ten związek się rozwinie. Mamy tutaj też Piotra Kluczeka, który również był opiekunem, kiedy Jan Szpilka zmienił swój zawód i zajął się czymś innym. Jego obowiązki niani przejął Piotr Kluczek i również zaprzyjaźnił się z rodziną, dlatego jest teraz tutaj w trakcie pogrzebu. Jak widać, Simowie w bardzo różny sposób wyrażają swoją żałobę. Alex czuła, że musi wejść do basenu, mimo że nadal trwa zima i jest mroźno. Dołączył do niej Jan Szpilka i siedzą sobie i jedzą. Są naprawdę dobrymi przyjaciółmi. Tutaj widzimy, jak schodzą się sąsiedzi i znajomi, żeby wyrazić swoje współczucie po stracie Rafała. No, ten pogrzeb upływa wszystkim pod znakiem zimnej kąpieli w basenie. Kto by pomyślał? Alex jest bardzo zestresowana, więc ucięła sobie drzemkę, ale to jest już czas na pożegnanie Rafała, więc niech Simowie opłakują tego Sima i zobaczymy, co się wydarzy. Alex jeszcze nie jest gotowa na to, żeby Rafał całkowicie zniknął z jej życia, dlatego próbuje wzmocnić jego więź ze światem materialnym. To znaczy, że duch Rafała zostanie jeszcze z nami przez jakiś czas. Towarzyszą temu bardzo silne emocje, więc Alex postanowiła, że musi się zdrzemnąć przynajmniej przez chwilę, żeby odreagować ten stres. Położyła się w pokoju u dzieci. W międzyczasie trwa stypa, czyli sąsiedzi częstują się jedzeniem. Tak. I to tyle z pogrzebu. Nie będziemy go przedłużać, bo to są silne emocje, więc przejdziemy do dalszej części tej historii. Rafała być może jeszcze zobaczymy, bo tak jak wspomniałem, Alex wzmocniła jego więź ze światem materialnym, więc zobaczymy, co się wydarzy. A tutaj widzimy Jana Szpilkę, który wrócił właśnie z pogrzebu i idzie na górę, żeby coś namalować, żeby namalować smutny obraz, żeby uczcić pamięć swojego przyjaciela Rafała. Jan Szpilka jest malarzem, jest wybitnym malarzem i malowanie jest jego pasją, pracą, ale też sposobem na radzenie sobie z silnymi emocjami. Jan też lubi słuchać muzyki, kiedy maluje, bo to pomaga mu się bardziej skoncentrować i czuć prawdziwe emocje. Po namalowaniu obrazu Jan lubi sobie wypić kawę, którą parzy
w ekspresie w kuchni. A teraz wróćmy do rodziny Górskich i zobaczmy, jak oni sobie radzą i układają życie na nowo. Błażej siedzi przy komputerze, próbuje odrabiać lekcje czy uczyć się, ale trudno mu się skupić. Dobrze, sprawdźmy, czy Alex musi coś zrobić. Alex, ty nie możesz spać cały czas u dzieci, musisz iść spać do swojego pokoju. Wiem, że to jest trudne, ale dzieci muszą mieć gdzie spać. Sprawdźmy, jak u ciebie wygląda sytuacja z pracą. Musisz wypełniać raporty? Nie, raporty masz ukończone, więc nie musisz tego robić. Czy jutro idziesz do pracy? Jutro o 9 idziesz do pracy niestety, więc musisz się wyspać. Życie musi wrócić do normy niestety. Życie toczy się dalej. Błażej, u ciebie jak wygląda sytuacja? Praca domowa nie zaczęta. Masz jeszcze trochę energii? Zostało ci jeszcze trochę energii, więc wyślemy cię do odrabiania lekcji. Tylko gdzie jest twoja praca domowa? Nie masz jej w wyposażeniu. A, słuchajcie, tutaj są powystawiane przedmioty z wyposażenia, bo jak oni przechodzili z jednego domu do drugiego, to nie podkładali tych rzeczy na miejsce. Błażej, odrabiaj lekcję. Donata idzie spać. W porządku. Zaczął się poród. O nie. Przyjdźcie tutaj. Wesprzyjcie matkę. I co? Zaczął się poród, ale dziecka jeszcze nie ma. Gdzie się podziało dziecko? Urodź dziecko. W kołysce mamy taką funkcję. Jeżeli zaczął się poród, to nie będziemy go przedłużać, tylko pozwolimy Alex urodzić to dziecko szybko i w miarę bezboleśnie, mam nadzieję. Może włączymy światło, żeby lepiej to wyglądało. Gratulacje, to chłopiec. Alex właśnie urodziła synka. Maluszek potrzebuje imienia. Jakie imię chcesz mu dać? Mojer. Nazwiemy go Górski. To jest nazwisko jego zmarłego ojca, więc niech będzie Górski. A imię może wygenerujemy losowo. Wylosujemy imię. Ignacy. Bardzo ładne imię. Bardzo mi się podoba, więc tak zostanie. Będzie Ignacy. Nie wierzę. Nie wierzę. Mamy bliźniaki? To są bliźniaki, słuchajcie. Urodziły nam się bliźniaki. Alex właśnie urodziła synka. Kolejny syn. No tych dzieci jest teraz cała gromadka. Gromada dzieci, naprawdę. Też damy mu nazwisko po ojcu. No tego się nie spodziewałem, naprawdę. I wylosujemy mu imię. Sławomir Górski. Też podoba mi się to imię. Bardzo fajne, może zostać. Nie będziemy dalej losować. Czy będą dwie kołyski? Bardzo ciekawe. Gdzie jest kolejne dziecko? O! Druga kołyska pojawiła się w pokoju u dzieci. Dobrze, bo już myślałem, że bliźniaki są w jednej kołysce, ale nie. Dobrze, więc musimy ją przenieść. Kołyskę do pokoju matki. Gdzie to ustawić? Nie ma za bardzo gdzie. Na razie postawimy ją tutaj i zobaczymy, co się wydarzy. Gabriela od razu przyszła się przywitać z dzieckiem, bardzo dobrze. Jak on ma na imię? Tutaj leży... Tak, to jest Sławomir. Po lewej stronie mamy Sławomira i po prawej stronie jest Ignacy. Bliźniaki. Urodziły nam się bliźniaki. Kto by pomyślał? O! Alex, co ty zrobiłaś temu dziecku? Dlaczego jesteście na minusie? Może po prostu dzieciaki są głodne. Wiecie co? Nie ma na co czekać. Trzeba zatrudnić opiekunkę. Wchodzimy w opcję dom.
Wynajmij usługi. Wynajmujemy nianię. Ignacy jest bardzo głodny. To dziecko zostanie zabrane, jeśli zaraz ktoś go nie nakarmi. Słuchajcie, przy bliźniakach będzie bardzo dużo pracy. Ja nie wiem, jak my sobie poradzimy. Naprawdę, to jest wyzwanie. To jest wyzwanie. Więc może teraz Błażej nakarmi swojego brata. Niech karmi z butelki. Aleks niech nakarmi Ignacego. Może Aleks niech karmi piersią. A Gabriela może niech przestanie rozmawiać i niech po prostu wyjdzie z pokoju, żeby nie przeszkadzać dorosłym w tym momencie. Gabriela, idź już sobie. Nie chcemy, żeby opieka społeczna zabrała nam nasze dzieciaki. Zapiszę grę na wszelki wypadek. Wiecie co, szybko sprawdźmy ojcostwo, tak na wszelki wypadek. Tak, wygląda na to, że ojcem Sławomira jest Rafał. Tak też jest w przypadku Ignacego. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Tyle się tutaj wydarzyło w ciągu jednego dnia. Słuchajcie, był pogrzeb, urodziły się bliźniaki i kogo tutaj mamy? Seniorka przyszła jakaś, która jest nianią, pracuje jako niania. Dzień dobry, pani nianiu. Mamy nadzieję, że pani nam pomoże. Przyjazne. Nie, może zostawimy ją w spokoju na razie. Niech zajmie się dziećmi, a Aleks może się będzie mogła wtedy położyć. Niania zajmie się dziećmi, a Aleks w tym czasie odpocznie. Będzie mogła się wyspać po porodzie. Dobrze, ale ta urna musi zniknąć z domu, bo jest już po pogrzebie, więc postawimy pomnik Rafałowi gdzieś tutaj w ogrodzie. Może postawimy mu też jakieś drzewo albo krzak, tylko czy nas na to stać. Drzewo chlebowca. Ten wiąz wygląda nieźle. O, postawimy mu tutaj drzewo, żeby mu dawało cień. O, to też ładnie wygląda. I mały tańczący klon. Jak to będzie wyglądało za dnia? Nieźle. Dobrze, więc zostawmy. Niech spoczywa w pokoju. Gramy dalej. Słuchajcie, nie obędzie się tutaj bez pomocy niani. Niania będzie integralną częścią życia tej rodziny od dzisiaj. Bardzo dobrze, że niania nie tylko opiekuje się dziećmi, ale też pomaga przy sprzątaniu. Właśnie wstawiła zmywarkę, może później ugotuje coś dzieciakom do zjedzenia. Niania też pomaga dzieciakom w lekcjach. Świetnie ci poszło z tą pracą domową. Dobrze, myślę, że czas już wstać. Smutni Simowie nie lubią przebywać w towarzystwie innych. Spróbuj wygłosić przemowę motywującą przed lustrem lub wypłacz się pod kołdrą. Zdecydowanie Aleks potrzebuje przemowy motywacyjnej, ale zanim to zrobi, to niech weźmie urlop. Ma dzisiaj bardzo dużo na głowie. Weź wolne z powodów rodzinnych. Właśnie. Urodziło ci się 2 synów. Myślę, że zasługujesz na dzień wolnego. Urlop macierzyński. Aleks niech podniesie się na duchu i zadzwoni po swojego przyjaciela Jana Szpilkę. To jest jednak wielkie wydarzenie rodzinne i dlatego dobrze by było, żeby spędzić go w gronie przyjaciół. Aleks podniosła się na duchu przed lustrem i teraz czuje się bardzo pewna siebie. Przewinęła swojego syna, może go powinna nakarmić. Zanim sama siebie nakarmi, niech nakarmi swojego syna. Ignacy nie lubi być karmiony butelką, woli karmienie piersią. Nie zostawiaj mnie, nianiu, dlaczego odchodzisz? Nie ma opcji, że zostawisz Aleks samą z dziećmi, z bliźniakami. Wynajmij usługi. Musimy zadzwonić po opiekę do dzieci znowu. O, i jest nasz przyjaciel Jan. A dlaczego jest tak ciemno, słuchajcie? Sprawdźmy, jaka jest pogoda. Dzisiaj jest pochmurno. Dlatego wszystko wygląda tak słabo oświetlone. Porozmawiajcie sobie o powiększeniu rodziny. Harpney. Camus. Conqueroo Bima. Możemy wręczyć prezent Janowi, tylko czy Aleks ma coś, co mogłaby mu dać? Ma chipsy,
które są zepsute i powinny być wyrzucone, ale są bezpieczne dla wegetarian. Bez laktozy. Ewentualnie może dać mu jeszcze nadjedzony makaron z serem, również zepsuty. Myślę, że śmiało możemy porzucić ten pomysł. Tak, spróbuj pocieszyć. Jan i Alex są bardzo dobrymi przyjaciółmi, ale kiedyś mieli romans, musicie o tym wiedzieć. Tutaj dużo się działo, zanim zacząłem to nagrywać, także motyw jest taki, że Jan i Alex mieli romans. Jan bardzo chciałby wesprzeć rodzinę w trudnej sytuacji i jednym ze sposobów na to byłoby zamieszkanie razem, więc dlaczego nie poprosić go o dołączenie do rodziny? Przynajmniej na jakiś czas, żeby pomógł przy dzieciach. Kliknij OK, aby przejść do opcji oddziel się od rodziny i przeprowadź się i określ, którzy Simowie będą żyli w której rodzinie. Dobrze. Jan zgodził się na zamieszkanie razem i dołączenie do rodziny, więc zobaczmy, co będziemy musieli zrobić. Będziemy musieli przenieść Jana do naszej rodziny Górskich. No Jan będzie musiał wyprowadzić się ze swojego fajnego domu, w którym tworzy jako malarz, artysta i zamieszka z Alex i jej dziećmi przynajmniej na jakiś czas, żeby pomóc przy opiece nad nowonarodzonymi bliźniętami. I na fundusz rodziny wpłynęła dość pokaźna kwota, ponad 50 000. Bardzo dobrze. Alex będzie bardzo zadowolona jako materialistka. Witaj w rodzinie, Janie. Jan jest spóźniony do pracy, powinien iść. Idź do pracy. Jan pracuje jako malarz. A Alex została sama z dziećmi. Została sama z bliźniakami i jak ona sobie poradzi. Póki co dzieciaki nie płaczą, więc jest wszystko w porządku. Ale myślę, że skoro Alex została sama, dzieci nie płaczą, nie poszła dzisiaj do pracy, więc niech posprząta, niech trochę posprząta w domu. Może coś ugotuje? Chociaż ryba z frytkami jest jeszcze dobra przez godzinę, więc możemy może odłożyć rybę do lodówki, żeby dłużej nam była świeża. Zmywarka to jest wspaniały wynalazek, naprawdę. Ale patrzcie, jaka piękna pogoda dzisiaj. Naprawdę. Przepiękna pogoda. Przyszła wiosna. Hej, zobaczcie, kto jeszcze przyszedł w odwiedziny. Przywitajmy go. Zaproś do środka. On też może nam pomóc w opiece nad dziećmi. Miejmy nadzieję. I co jeszcze? No, dzieciaki wróciły ze szkoły. No i też mamy tutaj Jana Szpilkę, który wrócił. Jan może trochę porozmawiać ze swoim kolegą. Alex spędza trochę czasu ze starszymi dziećmi, bo one też potrzebują uwagi. Zwłaszcza, że pojawiło się tylu nowych członków rodziny. Donata jest zmęczona i ucięła sobie drzemkę. A to co, Rafał do niej dzwoni? Jak to możliwe? Hej, podobno ty i Aradha Venkataraman przyjaźnicie się ze sobą. Ona jest naprawdę fajna. To jest wiadomość od Rafała z zaświatów. Rafałowi podoba się to, że Alex ma nową przyjaciółkę. Okej. Ciekawe, czy będzie tak do nas często dzwonił z zaświatów? Może powinniśmy pójść i złożyć mu ofiarę. Złóżmy ofiarę przodkom. Jan kiedyś zbudował tę rakietę wspólnie z Rafałem, to była ich pasja. Ale teraz ta rakieta wymaga naprawy, więc może się nią zająć, skoro już tu mieszka. Może zrobić coś pożytecznego. Jest jeszcze wcześniej, jest godzina 6. 6 dochodzi. A Błażej był tak zmęczony, że zasnął w wannie. To niedobrze. Obudź się, zjedz coś. Może weź resztki, jeżeli są jakieś. Weź resztki. I zanim pójdziesz spać, chciałbym, żebyś poćwiczył trochę na stole stolarskim i wyrzeźbił konia. Alex i Jan kontynuują wielką pasję Rafała i utrzymują ogrodową rakietę w jak najlepszym stanie.
a Błażej zajmuje się majsterkowaniem. Starsze siostry pomagają w opiece nad dzieckiem. No niestety małe dzieci nie mogą za bardzo pomóc w opiece nad dziećmi, mogą tylko dotrzymać towarzystwa maluchom, ale nie mogą ich przewijać, nie mogą dawać im jeść, więc tutaj za wiele nie możemy zrobić. Tutaj matka musi wkroczyć. Wiem, że jesteś już zmęczona naprawianiem tej rakiety, więc wyślemy cię do dzieci, żebyś zmieniała pieluchy. Błażej skończył swoją pracę stolarską, ale niestety jakość tego konia jest kiepska. No cóż, nie wygląda to najlepiej, dlatego Błażej musi częściej pracować przy stole stolarskim, żeby jakość jego rzeźb była lepsza. Dobrze, a co robi nasz Jan Szpilka? Jan Szpilka jest bardzo zaangażowany w budowanie rakiety, która jest już prawie ukończona, ale człowieku, ty musisz odpocząć, jesteś wygłodzony. Czy zostały jakieś resztki? Tak, są jakieś resztki w lodówce. I potem skorzystaj szybko z toalety, albo najpierw skorzystaj z toalety, a później weź resztki z lodówki. No, Jan jest malarzem, więc będziemy musieli mu zbudować jakieś studio dawania obrazów. Dowiedzmy się czegoś o Janie. Jakie cechy ma Jan? Jest samotnikiem. Ci simowie stają się szczęśliwi, gdy są sami, nie otrzymują negatywnych nastrojników przy niskim poziomie zaspokojenia potrzeby towarzystwa, stają się spięci w otoczeniu nieznajomych i częściej ogarnia ich wstyd, gdy spotkają się z odmową innego sima. To znaczy, że bardzo potrzebuje swojego miejsca, w którym może się schronić, kiedy czuje, że jest zmęczony towarzystwem innych osób. Do tego jest głupkiem. To znaczy, że jest często rozbawiony, jest wesoły, jest myślicielem, ma obawę przed zdradą i ma obawę przed niespełnieniem marzeń. A jego największymi marzeniami w życiu są malowanie obrazów w stanie zainspirowania oraz malowanie przez 5 godzin. Także zdecydowanie musimy zbudować Janowi jego pracownię malarską, żeby mógł spełniać swoje marzenia. Co się dzieje? No nie, pod łóżkiem jest potwór. To przestraszyło Gabrielę. A Alex spryskuje nie to łóżko, pod którym jest potwór. Opryskaj potwora spod łóżka. Dobrze, chyba potwór został zneutralizowany. Kolejna nieprzespana noc u Górskich, słuchajcie. Dzieci płaczą, nie dają nikomu spać. Kołysanki grają w tle, ale te kołysanki trzeba wyłączyć, bo przy nich nie da się spać. Jan znacząco wzmocnił fundusz rodziny, więc dzięki jego wkładowi będziemy mogli powiększyć trochę dom i dostosować do większych potrzeb, które pojawiły się wraz z pojawieniem się nowych członków rodziny. Najważniejsze w tym momencie będzie stworzenie miejsca do życia dla Jana. Jan potrzebuje swojej pracowni malarskiej, w której będzie malował obrazy, więc myślę, że możemy zbudować mu taką pracownię na piętrze. W związku z tym, że jest to pracownia malarska, to musimy mieć bardzo dobre oświetlenie. Musimy wstawić bardzo dobre okna, bardzo duże, żeby wpadało dużo światła. Ważne, żeby schody miały balustradę, bo w tym domu mieszkają dzieci, więc łatwo o wypadek. Jan sobie śpi, a ja mu zbudowałem pracownię na górze. Chciałbym, żeby zobaczył, jak to wygląda. Wyślijmy go do pracowni. Jan specjalizuje się w obrazach realistycznych, więc niech namaluje duży obraz realistyczny za 100 zł. Zobaczmy. Zobaczymy, jak spodoba mu się jego nowa pracownia i mieszkanie, bo to będzie jego część mieszkalna. Proszę bardzo, na wejściu Alex już zajęła kanapę i ucięła sobie drzemkę. Jan od razu zaczął malować, także super.
Nowa przestrzeń jest bardzo dobrze oświetlona. Wpada tutaj bardzo dużo naturalnego światła. Oczywiście jest też łazienka i łóżko rozkładane, które za dnia pełni funkcję kanapy. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, czy chcielibyście oglądać dalsze losy tej rodziny. Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję Wam za oglądanie. To była nauka języka polskiego w symulatorze życia. Do zobaczenia. Shoot. Ugh.